Dzień dobry, witam wszystkich. Na rowerze podobno można jeździć o każdej porze roku, czyli mówiąc w dużym skrócie, zawsze i wszędzie. Oczywiście w niektórych miesiącach wiąże się to z pewnymi ograniczeniami, czy też niedogodnościami. I nie mam tu na myśli takich zdarzeń jak na przykład złapanie gumy 100 km od domu podczas jednej z moich ostatnich wycieczek. Tak więc, tym razem postanowiłem wybrać się na wycieczkę może nie aż tak intensywną, ale za to być może jeszcze bardziej pełną atrakcji. Zainteresowani? Zapraszam Was w mniej znane miejsca podszczecińskich wzgórz bukowych. Do pierwszego z interesujących nas miejsc możecie dotrzeć na co najmniej kilka sposobów. Najbardziej oczywistym jest podjazd ulicą Smoczą od strony Podjuch i dalej brukiem drogi chlebowskiej. Natomiast jeżeli chcecie pominąć jakieś około pół kilometra wąskiego asfaltu z samochodami, to dobrą alternatywą może okazać się podjazd od strony dzielnicy Żydowce, taką oto właśnie leśną ścieżką, ale w całości przejezdną. W obydwu przypadkach dotrzecie do tego samego charakterystycznego skrzyżowania dróg. A stąd już tylko kawałeczek do uroczyska Mosty. Miejsca, które intryguje swoją surrealistyczną atmosferą i niecodziennym charakterem. Nieco skryte w gęstwinie lasu znajdują się 3 wiadukty, których istnienie wydaje się pozbawione sensu. Zbudowane na początku XX wieku różnią się od siebie zarówno konstrukcją, jak i materiałem. Jeden wykonano z betonu, drugi z cegły, a trzeci stanowi mieszankę różnych budulców. Co więcej, różnorodność kształtów, filarów, nietypowe proporcje oraz widoczne na konstrukcjach otwory budzą mnóstwo pytań, a może nawet podsycają trochę aurę tajemnicy. Przez długi czas miejsce to owiane było legendami. Ludzie snuli rozmaite teorie, a jego nietypowy wygląd inspirował do tworzenia rozmaitych dziwnych opowieści. Dopiero pewnego rodzaju badania wojskowe, czy też analiza z punktu widzenia militarnego przyniosły odpowiedzi. Wiadukty były częścią tajnego poligonu szkoleniowego niemieckiej armii. Na tym obszarze niemieccy saperzy doskonalili swoje umiejętności w wysadzaniu i niszczeniu mostów różnego typu. Ślady po eksplozjach oraz otwory przygotowane pod ładunki wybuchowe na filarach stanowią dziś dowód dawnych ćwiczeń. Poligon powstał w latach 30. XX wieku i funkcjonował aż do końca II wojny światowej. A po wojnie, również przez krótki czas, korzystali z niego polscy żołnierze. Każdy z mostów ma swoją specyfikę. Jeden z nich, nazywany Chudym, wyróżnia się absurdalną konstrukcją. Z jednej strony podpierają go 3 filary, z drugiej tylko jeden, umieszczony niesymetrycznie. Pod wiaduktami zachowały się nawierzchnie oraz fragmenty torów kolejowych, na których również przeprowadzono eksperymenty, ucząc się wysadzać różne rodzaje dróg. W pobliżu Chudego znajduje się także masywny żelbetonowy blok, na którym wyraźnie widoczne są ślady po eksplozjach. Był on najprawdopodobniej używany do testowania wytrzymałości różnych materiałów na działanie ładunków wybuchowych. W bezpośrednim sąsiedztwie uroczyska Mosty znajdują się również pozostałości obozu, w którym w czasie wojny przebywały więźniarki pracujące w zakładach włókienniczych w Żydowcach. Ale to już temat na zupełnie inną opowieść. Po eksploracji uroczyska Mosty możemy skierować się brukowaną drogą w stronę południowo-zachodnią. To doskonałe miejsce, jeżeli ktoś chce przetestować swoje amortyzatory. Na skrzyżowaniu skręcamy w kierunku obszaru lasu zwanego Cichą Doliną. Chociaż nie do końca to jest taka dolina. I chociaż nazwa sugeruje spokój, rzeczywistość nie zawsze to odzwierciedla, ponieważ zapewne często można tu usłyszeć odgłosy intensywnych prac związanych z wyrębem lasu. W dalszej części Cichej Doliny atmosfera staje się nieco spokojniejsza. Wygląda na to, że wyręb jeszcze tutaj nie dotarł. Panuje cisza, która czasem może być przerwana spotkaniem z jakimś zwierzęciem.
Trasa nie jest stroma, ale wymaga nieco wysiłku, ponieważ stopniowo, choć mozolnie, prowadzi nas w stronę miejsca zwanego Przełęczą Trzech Braci. Po dotarciu do asfaltowej drogi kołowskiej skręcamy w prawo i teraz będziemy musieli trochę przepchnąć rowery przez piach, przez piaszczysty odcinek drogi, który prowadzi w rejon Czajczej Góry. Patrząc na mapę wzgórz bukowych można dostrzec, że pewne grzbiety są bardziej strome, inne łagodniejsze. Większość z nich jest tak gęsto zalesiona, że w centralnej części Puszczy Bukowej trudno znaleźć punkt, który można by uznać za typowo widokowy. Jednak gdy odjedziemy nieco na południe i gdy odjedziemy na południe od Czajczej Góry, to możemy zauważyć na mapie charakterystyczny taki bukowski grzbiecik, który wyraźnie jakby wystaje z centralnej części, nazwijmy to umownie, masywu. Zima lub przedzimie mają swoje mankamenty, ale oferują również kilka zalet. Jedną z nich są odsłaniające się w lesie widoki. Pozbawione liści drzewa pozwalają dostrzec krajobraz, który w innej porze roku pozostaje ukryty. Sprawdźmy zatem, jak ten grzbiet, podejrzewany o widowiskowość, prezentuje się właśnie w tym czasie, gdy widoki są najbardziej, jakby to powiedzieć, widokowe. Zdecydowanie jest to miejsce na rower typu MTB. Kilka razy musiałem zsiąść z roweru na mokrych liściach. Łatwo tutaj stracić przyczepność i wpaść w niekontrolowany poślizg. Mimo tego wydaje mi się, że zwłaszcza przy odrobinie słoneczka jest to miejsce naprawdę urokliwe i warte odwiedzenia. Piękne kolory towarzyszące zachodowi słońca są, jakby to powiedzieć, bardzo piękne, ale znajdujemy się w samym środku Puszczy Bukowej, i chyba wkrótce zacznie się robić trochę ciemnawo. Trzeba poszukać jakiegoś skrótu, więc najpierw taką oto sprytną drogą w dół spróbujemy się dostać do Doliny Ponikwy, natomiast od potoku w górę ten skrócik oznaczony takimi znakami szlaku, na mapach oznaczony z kolei jako Królewska Ścieżka, wygląda właśnie tak. I tutaj trzeba się mocno napchać rowerem, więc nie polecam, bo na śliskich liściach to może skończyć się nawet glebą. Także ten fragment to jest naprawdę dla takich bardziej ambitnych, a wszystkim tym, którzy trochę bardziej rozsądnie podchodzą do pchania roweru, proponuję, żeby dostali się do ostatniego miejsca naszej dzisiejszej wycieczki od strony drogi kołowskiej, czyli albo wracamy z Czajczej Góry do asfaltu po śladach, albo podjeżdżamy Doliną Ponikwy i nie skręcamy w tą Królewską Ścieżkę. 31 stycznia 1935 roku mgła i marznący deszcz zmieniły rutynowy lot linii lotniczych Der Luft w tragiczną katastrofę. Samolot Junkers, lecący z Gdańska do Berlina, został skierowany na lotnisko zapasowe w Dąbiu, ówczesnym Altdam, z powodu złych warunków pogodowych nad Berlinem. Niestety maszyna nigdy tam nie dotarła. Pilot, próbując przebić się przez gęste chmury, obniżył wysokość lotu do 150 metrów, co w końcu doprowadziło do zahaczenia o drzewa na Bukowcu, najwyższym wzniesieniu Puszczy Bukowej. W katastrofie zginęli wszyscy na pokładzie, 3 członków załogi i 8 pasażerów. Pierwszym pomnikiem na miejscu katastrofy był kamień z wyrytym napisem poświęconym Albrechtowi Rudelsdorfowi, jednemu z pasażerów. Jeszcze w latach 30. XX wieku został ustawiony w miejscu, w którym spadł samolot.
W 2012 roku rodziny ofiar ufundowały nowy pomnik granitowy ostrosłup sprowadzony z Vermont w USA. Monument oprócz nazwisk wszystkich ofiar zawiera wizerunek samolotu i inskrypcje w językach polskim i niemieckim. Charakterystyczny, rzadszy fragment lasu za monumentem może wskazywać na miejsce faktycznego uderzenia samolotu. Pozbawione roślinności przez dekady, nasiągnięte paliwem lotniczym miejsce. Głaz z lat 30. zeszłego wieku znajduje się nieco na południe od pomnika, jednak w tych warunkach oświetleniowych poszukiwania mogą być nieco utrudnione. Bardziej zaczynam się zastanawiać, jak tu sprawnie wydobyć się z puszczy przed zapadnięciem kompletnego zmroku. No to jeszcze tylko mały przystanek na kawkę, żeby lepiej ogarnąć sytuację zmierzchową. No i wygląda na to, że chyba najlepszą opcją zjazdową będzie droga górska, prawie cały czas w dół, w miarę równa nawierzchnia, utwardzona na tyle, że nie ryzykuje lądowania w jakimś niespodziewanym błocie. Nie wiem jak wy, ale ja już chyba mam dosyć atrakcji na dzisiaj. Było chyba wystarczająco, że tak powiem, rozmaicie. Dziękuję, że obejrzeliście ten materiał w całości. Zapraszam tradycyjnie do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A jeżeli atrakcje się podobały, to zapraszam do zostawienia kciuczka w górę. I to by było na tyle. Żegnam się i do następnego razu.